Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na swoim kanale o aranżacji wnętrz. Dzisiaj temat bardzo ważny, ponieważ porozmawiamy sobie o błędach, które zdarzają się w aranżacji małych mieszkań. Dlaczego jest to tak ważne? Ostatnio na swoim Facebooku zadałem pytanie, w jak dużych lokalach mieszkacie, mieszkaniach, domach. I co? 65% respondentów odpowiedziało, że są to mieszkania do 40 m2, czyli niewielkie. A muszą być one ładne, funkcjonalne, praktyczne. Dlatego chcę poruszyć ten temat, bo nieraz 1, 2, 3 błędy, które można zrobić, popsują cały efekt. Z pewnością trzeci punkt będzie najbardziej kontrowersyjny. Dlaczego sami się przekonacie? I jestem bardzo ciekawy Waszych opinii i Waszych komentarzy. Ok, ja nazywam się Marek Suchocki i zapraszam Was do tego odcinka. Zaczynamy! Pierwszy punkt, co uważam za błędem w aranżacji małych mieszkań, to zbyt duża ilość mebli, dekoracji. Prawda jest taka, że potrzebujemy te same meble w małym mieszkaniu, co i w dużym mieszkaniu. Jasne, potrzebujemy sofę, potrzebujemy kuchnię, szafę, etc., jakiś stolik czy stół. Ale jeżeli stawiamy już ten fotel, wokół którego ciężko już jest przejść, to może niekoniecznie dawać tam jeszcze podnóżek do niego. Ja wiem, że komoda fajnie wygląda, ale po pierwsze nie zawsze na każdej ścianie, po drugie niekoniecznie dawać jeszcze na to nadstawkę, jakąś witrynkę, bo to po prostu przytłacza. Podobnie z dekoracjami. Jeżeli mamy ich za dużo, to niestety w małych mieszkaniach nie zawsze jest to dobre rozwiązanie. Za to drugi punkt jest, tak jak wspomniałem, trochę takim przeciwieństwem do tego pierwszego. Ponieważ zauważyłem, że starając się, aby te niewielkie mieszkanie było jak najbardziej przestronne, często, nie chcę generalizować, ale często u młodych osób widzę, że nie myślą o miejscu do przechowywania. Po prostu często jest tak, że nie zdają sobie sprawy, że przez lata tych pierdół się zbiera bardzo, bardzo dużo. Ubrań, różnych rzeczy, dodatków, tego się zbiera. I jak na dzień dobry, jeżeli się wprowadzamy tych szaf, jak i schowków nam wystarcza, to z czasem, niestety nie mamy gdzie tego dawać i gromadzą się różne górki, piętrzą się różne rzeczy na półkach. A szczególnie w małych mieszkaniach nie jest to zbyt dobre. Ja wiem, że do tego ubrania jeszcze wejdziemy, że jeszcze schudnę, ja wiem, że moda wróci, ale z praktyki widzę, że aż tak szybko to ja nie szczupleję. Tak więc może czasem warto jednak wyrzucić pewne rzeczy i zrobić miejsce na nowe. Druga rzecz, to, że nie chcemy dać drugiej, kolejnej szafy, to jest to czasem zrozumiałe, właśnie żeby nie zagracić, wracając do tego punktu pierwszego, ale są różne sprytne schowki, różne fajne rozwiązania. W tym odcinku to pokazywałem, zobaczcie proszę, nie będę powtarzał, żeby nie zanudzać te osoby, które już to oglądały, ale jest wiele fajnych rozwiązań, jak przykładowo do pów możemy schować jakieś poduszki i pościele, w wannie schowki zrobić, czy w zabudowie nad stelażem, nad gabaritem. Zobaczcie jeszcze raz ten odcinek. Ok, a teraz ten trzeci punkt, najbardziej pewnie kontrowersyjny, ponieważ często słyszę, naprawdę często słyszę, a ja się z tą opinią nie zgadzam, że do małych mieszkań powinny być stosowane jasne, monochromatyczne kolory. Bzdura. Bzdura. Słuchajcie, inaczej. Łatwiej jest zastosować jasne kolory, szczególnie jak się na tym nie znasz, to jasne. Łatwiej jest zastosować jasne kolory czy monochromatyczne kolory, bo trudniej takie pomieszczenie jest zepsuć. Ale nie może być tak, że w związku z tym, co ja mam powiedzieć klientowi, jeżeli klient ma mieszkanie niewielkie i chce użyć kolorów, bo się w nim dobrze czuje, ja mówię, panie, nie, bo tak będzie bezpieczniej. To nic, że będzie nudno, ale będzie bezpieczniej. Teoretycznie sobie powiększymy tą przestrzeń optycznie. Nie, to Wy macie dobrze się czuć w tym pomieszczeniu. Ja czy mój klient. I nie można robić w ten sposób, bo utarte jest schemat, że jasne kolory są dobre w małych wnętrzach.
to wtedy dajemy tylko jasne kolory. Zobaczcie inaczej, zobaczcie te projekty, to są moje projekty z tego roku, niewielkich mieszkań. I jak widać, tam króluje kolor. Tam nie jest nudno. I przede wszystkim to ma jakiś klimat, charakter, a nie jest takie bezosobowe. Tak więc błędem jest słuchanie, że w takich wnętrzach powinno się stosować tylko jasne i monochromatyczne kolory. Że do takich wnętrz tylko takie się nadają. To są mieszkania małe, kolorowe, nie są jasne, są ciemnymi pomieszczeniami, ale co najważniejsze, mnie i moim klientom się podobają. Poza tym, no, mają jakiś swój styl. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Jestem bardzo ciekawy. Dobrze, 4. punkt. 4. i 5. znowu będą takie trochę przeciwstawne do siebie. I 4. będzie troszeczkę nawiązaniem do tych kolorów. Bo tak jak wspomniałem, uważam, że powinniśmy zastosować kolor. To znaczy, jeżeli lubicie, jeżeli chcecie, to powinniśmy zastosować kolor i nie powinniśmy się bać tych kolorów w małych wnętrzach. Ale, jak zwykle jest jakieś ale nie powinno być przesady. Nie powinno być szczególnie bardzo rażących, jaskrawych kolorów. Druga rzecz, nie powinniśmy mieszać styli i wzorów. Jeżeli mam kanapę, szczelam w kratę, to nie dawajmy pasów już na zasłonie. Jeżeli mam rażący kolor kanapy, no nie wiem, może to nie jest rażący, ale jakiś kolor musztardowy, no to nie dawajmy ciemnoszarej ściany za sobą, a obok tego pomarańczowych zasłon, bo to nie ma co. To naprawdę nie wyjdzie dobrze. Po prostu nawet dobry eklektyzm no musi być zrobiony z wyczuciem. To musi być tak w punkt, bo łatwo go można zepsuć. Jeżeli nie znacie się na tym, to akurat przy tym stylu, jeżeli chcecie naprawdę dać sporo wzorów, kolorów, warto się kogoś dopytać, dowiedzieć, kto ma doświadczenie w tym temacie. 5. punkt, przeciwstawny do poprzedniego, troszeczkę przeciwstawny, to często w takich wnętrzach idziemy w minimalizm. Gdzieś jest też taki utarty schemat i tak powiedziane, że do takich mieszkań najlepiej byłoby zastosować jak najmniej mebli, jak najmniej kolorów, stylów, wzorów. Okej, znowu powiem tak, jest na pewno bezpieczniej i jeżeli miałbym komuś doradzać, to tak, warto iść w tym kierunku, żeby mniej było mebli, mniej dekoracji niż więcej, ale nie może być bezosobowo, nie może być nudno. No my musimy tam zrobić coś takiego, żeby wejść i powiedzieć, kurde, fajnie, albo po 3, 4, 5 latach powiedzieć, nadal się tu dobrze czuję. A jeżeli to będzie tak bardzo sterylnie, to no chyba, że ktoś lubi tak. Ale tak naprawdę tak mocno sterylnie, mocno minimalistycznie niewiele osób lubi. Tak więc to może ładnie wyglądać też na wizualizacjach, na jakichś inspiracjach, tylko zadajcie sobie pytanie, czy wy za rok, za 2, za 5 będziecie się dobrze czuli w takich wnętrzach. I ta odpowiedź powinna być dla was bardzo cenna. Nawet jeżeli chcecie taki minimalizm, to tak jak mówię, jest dobrym rozwiązaniem, to warto zastosować 1, 2 takie rzeczy, że kurde wejdziecie i powiecie, ale fajnie, cały czas mi się to podoba. To nie musi być nic wielkiego, dużego. To właśnie może być kanapa w jakimś ciekawym kolorze. To wystarczy obraz postawić przy ścianie, oprzeć go, na tym obrazie jakieś kolory dać i już robi się fajnie, już robi się ciekawie. Błędem jest robienie zbyt nudnych, zbyt minimalistycznych mieszkań. Jest to bezosobowe, takie bez klimatu po prostu. 6. punkt. Co jeszcze możemy zrobić, aby to mieszkanie było przyjemniejsze? Kupując meble, często patrzymy na wzór, na wielkość tego mebla, ale jeszcze forma powinna być bardzo istotna. To, czy dana sofa będzie zabudowana do podłogi, czy na nóżkach, robi robotę, robi różnicę. Proponuję w niewielkich pomieszczeniach, aby jednak bardziej patrzeć na to, żeby była przestrzeń między podłogą a sofą. Jeżeli kupujecie szafkę RTV, to warto ją powiesić. Tak samo w szafkach nocnych. Jeżeli macie sypialnię, to te szafki lepiej, aby one wisiały. Wygląda to wtedy wszystko lżej, delikatniej. Ale znowu łóżko, które też możemy wybrać przecież na nóżkach,
Ja osobiście w takich mieszkaniach wolałbym zrobić z pojemnikiem na pościel, ponieważ no, funkcja i praktyczność jest bardzo ważna i tam możemy bardzo dużo rzeczy schować. No a jeżeli mamy już te łóżko na nóżkach, to może jakieś pojemniki tam dać, no bo wtedy mamy mniejszy problem z przechowywaniem różnych rzeczy. Coś, o czym wspominałem przed chwilką. No po prostu musimy pogodzić i ten wygląd, i tą funkcję, i tą praktyczność. Kolejny punkt to oświetlenie. Dużo na ten temat już mówiłem, bardzo dużo. Nie chcę zanudzać osób, które oglądają wszystkie moje odcinki albo większość tych odcinków. Jeżeli ktoś chce bardziej na ten temat posłuchać, zapraszam do tego odcinka o projektowaniu oświetlenia, o aranżacji, bo jest to niezmiernie istotne, szczególnie w tak małych pomieszczeniach. Błędem jest robienie jednego punktu świetlnego, bo się często mówi, ach kurczę, małe mieszkanie, przecież wystarczy mi jedna lampa na środku i ono oświetli mi to pomieszczenie. Pewnie tak. Pewnie tak, chociaż gdzieś tam w rogach mogło być trochę ciemno, jak tam soczewka spadnie, to już jej nie znajdę, ale co tam, jedna lampa wystarczy. Jedno to funkcja danego oświetlenia, ale druga rzecz to nastrój. Przecież jeżeli podświetlimy sobie jakąkolwiek wnękę, jeżeli w kuchni macie otwartą na salon i tą wnękę sobie fajnie podświetlimy, robi się głębia. Tak samo jeżeli skierujemy światło, odpowiednie właśnie kierunkowe światło, teraz są modne takie popularne spoty na szynach, tak? Możemy je skierować gdzieś za siebie, na jakąś ciemniejszą ścianę. Od razu robi się to pomieszczenie optycznie oczywiście większe. Także gra światłem jest bardzo ważna. Nie dawajmy w takich pomieszczeniach tylko jedno światło, ewentualnie czasem gdzieś tam stanie jakaś lampa, tak? Na podłodze. Tak, warto, żeby taka lampa się pojawiła, ale po to, żeby zabawić się takim oświetleniem. No ta gra światłem jest po prostu ważna w pomieszczeniu. Kolejny błąd, który często widzę, tak naprawdę nie tylko w małych pomieszczeniach, bo i w dużych mieszkaniach również, przy czym w małych pomieszczeniach on jest bardziej bolesny, to wieszanie obrazów, czasem i luster zbyt wysoko, tak nieproporcjonalnie. Powinniśmy je wieszać mniej więcej na wysokości swojego wzroku. Jeżeli są one za wysoko lub czasem bywa, rzadko, ale czasem bywa za nisko, no te proporcje są zachwiane i od razu widać, że coś tutaj nie pasuje. Tak samo jeżeli damy zbyt dużą ilość obrazu, zbyt dużą ilość dekoracji, bo to lustra również mogą być nawet ramy same, tak? Czasem są w tym zdjęcia włożone, to może zrobić już taki miszmasz, może zrobić taki bałagan, który będzie przytłaczał całe to mieszkanie. Należy z tym uważać. W małych mieszkaniach powinniśmy znaleźć ten złoty środek, który będzie sprawiał, że czujemy się w tym mieszkaniu dobrze, że pokazujemy swój charakter, ale nie będziemy zagracali tego mieszkania. Zanim przejdę do ostatniego, bardzo ważnego zresztą punktu, chciałbym powiedzieć jeszcze o zasłonach, firanach w oknach. Słuchajcie, same zasłony potrafią zrobić robotę. One potrafią stworzyć klimat i są według mnie bardzo ważne, ale w małych mieszkaniach może warto pomyśleć, aby nic nie dawać w oknach. Na pewno nie powinniśmy dawać zasłon ciężkich, grubych, takich masywnych, a jeszcze zasłaniać tymi zasłonami całe okno, bo wtedy pomniejszamy sobie optycznie to pomieszczenie. Jak nie mamy tych zasłon, nie mamy firan, ja akurat mam dosyć spore pomieszczenie, ale lubię czasem zmienić i nie mieć po prostu w oknach niczego. I uważam, że warto o tym pomyśleć. Przy czym wiem, że są osoby, które źle by się czuły w takim pomieszczeniu i nie wyobrażają sobie, aby na oknach, przed oknami nic nie zawisło. Jeżeli tak macie, lepiej się będziecie czuli, jeżeli coś będzie powieszone na tych karniszach, to pomyślcie o jakiejś białej, delikatnej firance, prosto powieszonej. Może jakieś plisy, może rolety rzymskie, przy czym te rolety też nie mogą być z grubego materiału, tylko bardzo delikatne. Chodzi o to, żeby tą strukturą, grubością materiału, kolorem, czasem intensywnością, no nie pomniejszyć tego pomieszczenia. Ok, 10., ale bardzo ważny punkt. Strefy w mieszkaniu. Często jest tak,
że chcąc uzyskać jak najbardziej przystronne mieszkanie, rozstawiamy meble pod ściany i nie dbamy o te strefy mieszkalne. A wystarczy tak naprawdę trochę zabawić się oświetleniem, właśnie odpowiednio ustawić mebel, sofę, może jakąś zabudowę na suficie zrobić i automatycznie będziemy mieli taką świadomość, ok, tu jest strefa jadalniana, tu salon, tu kuchnia. To nie o to chodzi, że my każdą strefę musimy zaznaczać. Nie. Wystarczy, że damy nad stołem jadalnianym jakąś fajną, designerską lampę. Albo odwrócimy sofę plecami do kuchni i od razu wchodząc do takiego pomieszczenia będziemy czuli instynktownie, my czy goście, będziemy czuli instynktownie, gdzie jest jakaś strefa. A to jest ważne i dobre dla naszego takiego komfortu psychicznego. Po prostu lepiej się czujemy, jak mamy tak to wszystko poukładane. Powiem Wam tak, w małych mieszkaniach niestety trzeba balansować często między tą funkcją a wyglądem. Najważniejsze, zadajcie sobie pytanie, na czym mi najbardziej zależy. Czy na praktyczności, czy na tym, aby było jak najmniej sprzątania, czy na tym, aby pokazać swój charakter, abym dobrze się czuł w danym mieszkaniu, aby jednak było to zrobione dla mnie i po mojemu. I jeżeli odpowiecie sobie na te pytania, to będziecie wiedzieli, w którym kierunku należy iść. Jak po prostu będziecie dobrze wypoczywać i dobrze funkcjonować w tym mieszkaniu. Wtedy nie zrobicie to dla kogoś, dla sąsiada, rodziny, wujka, ciotki, tylko dla siebie. I jeszcze jedno, te porady są dla osób, które chcą, aby jego mieszkanie było takie bardziej przejrzyste, bardziej takie troszeczkę poukładane, ale i funkcjonalne. Lecz jeżeli Ty wolisz mieć 1001 drobiazgów w domu, mnóstwo różnych pierdółek, ozdób, to wolność Tomku w swoim domku. Nie jest to moja bajka, ja akurat bym tak nie zrobił i tak nie projektuję też, ale to Ty masz się tam dobrze czuć. Tak jak wspomniałem. Nie ja, nie Twój wujek, nie Twój brat, tylko Ty. Ok, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek jest dla Was przydatny i był potrzebny. Jeżeli tak, no to liczę na tą łapkę w górę. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, naciśnij przycisk subskrypcja, dzwoneczek. A na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć!